Cześć! W tym filmie pokażę, jak szybko poprawić jakość wizualizacji w CAD Decor Pro. Zajmiemy się projektem jednej z użytkowniczek programu, która poprosiła o pomoc. Wystarczy kilkanaście minut. Omówimy kluczowe tematy poprawiające komfort pracy oraz fotorealizm. Oświetlenie, materiały, kamera, postprodukcja, ustawienia rendera, ale również optymalizację modeli i detale. Zaczynamy! Na początku przygotujemy projekt. Usuwamy wszystkie niepotrzebne elementy z otoczenia. Skupimy się dziś na części salonu z aneksem kuchennym, dlatego usuniemy również wyposażenie sypialni i łazienki. Dzięki temu odciążymy projekt i skrócimy czas przeliczeń rendera. Pamiętaj, aby przygotować kopię projektu pod wizualizację reszty pomieszczeń. W przypadku uchylonych drzwi do łazienki pozostaw widoczne elementy. Przejdźmy do trybu 3D i wizualizacji. Aby ustawić prawidłowo oświetlenie sceny, resetujemy ustawienia tonacji barwnych i ustawiamy filtr standard. Są to ustawienia postprodukcji, którymi zajmiemy się na końcu. Dla lepszego komfortu pracy posegregujmy wszystkie światła. Z pomocą w znalezieniu wybranej lampy przychodzi numeracja halogenów i emiterów. Nazwij poszczególne grupy zgodnie z sektorami w projekcie. Tak pogrupowane oświetlenie ułatwi dalszą pracę. Włączmy render. Na tym etapie wystarczające będą ustawienia trybu pracy standard. Aby sprawniej poruszać się po projekcie, zamiast przełączać z podglądu 3D na render, rozciągnij dolny panel. Pozwoli to na zmianę i podgląd widoku w czasie rzeczywistym. Przejdźmy do wstępnego ustawienia światła. Zacznijmy od włączenia halogenów na korytarzu. Dla lepszego efektu dodajmy styl świecenia lampy. Jeśli światło sięga zbyt daleko i powstają prześwietlenia na podłodze, zmniejsz zakres na minimum. Dostosuj natężenie oraz barwę. Pamiętaj, że mieszanie różnych temperatur światła jest kluczowe. Fundamentem zwiększenia realizmu światła są emisje. Zaznaczmy wcześniej przygotowany emiter lampy na korytarzu i zwiększmy natężenie. Nie bój się wyższych wartości emisji. Czym mniejszy emiter, tym moc musi być większa. Łącząc światło halogenów z emisją uzyskasz najlepszy efekt. Drobne korekty i gotowe. Wykonaj te czynności dla reszty oświetlenia. Pamiętaj, aby zwiększyć podświetlenie emiterów. Inaczej uzyskasz efekt wyłączonej, ale świecącej lampy. Włączmy dodatkowo LEDy. Warto poeksperymentować z cieplejszą barwą. Przejdźmy do światła słonecznego. Ustawmy pozycję słońca zgodną z lokalizacją inwestycji oraz preferencjami. Następnie włączmy emitery okien. Dla uzyskania efektu mieszania temperatur światła ustaw lekko chłodniejszą barwę tych emiterów. Tak przygotowane oświetlenie pozwoli idealnie ustawić materiały. Ustawienia właściwości materiałów są drugim równie ważnym filarem budowania projektu.
Częstym błędem jest nadanie koloru lub tekstury powierzchni bez określenia siły odbić, połysku czy chropowatości. Sprawdź wszystkie elementy w projekcie i dodaj brakujące właściwości. To ważne, aby promienie z emiterów mogły się prawidłowo odbić od powierzchni materiału. Jeśli na tym etapie któraś powierzchnia wygląda nienaturalnie lub jest za ciemna, wprowadź poprawki lub zmień materiał. Pamiętaj, aby tekstury wyższej rozdzielczości stosować jedynie tam, gdzie jest to konieczne. Dostosuj rozmiar tekstury pod wybrany model. W przypadku tekstyliów w 90% wystarczy jedynie efekt wypukłości. Aby delikatnie ożywić projekt, zdecyduje się również na zmianę kolorystyki szafek w salonie. Jak widzisz, kilka prostych zmian może diametralnie zmienić odbiór projektu. Zanim przejdziemy do ustawień postprodukcji i kamer, przeanalizujmy projekt pod kątem błędów wstawiania i skali modeli. Inaczej takie artefakty zaskoczą nas po wykonaniu finalnych renderów. Jeżeli wybrane modele lamp mają zbyt długie mocowania, dodaj osłony ręcznie. Rysując obudowy karniszy, upewnij się, że są na prawidłowej wysokości. Jest to najczęstszą przyczyną pojawiania się prześwietleń. Dla dopełnienia dodajmy widok za oknem. Narysuj ścieżkę na zewnątrz od strony okien i stwórz obudowę. W moim przypadku będzie miała 6000 wysokości, usytuowana na poziomie -2000. Teraz narzucę i dopasuję wybrany widok na stworzonej obudowie. Wysokość widoku ustawię zgodnie z wysokością obudowy na 6000. Czas na przygotowanie kilku ujęć. Ustawiając, staraj się używać jak najmniejszego kąta kamery. Pamiętaj o trzymaniu pionu. Pomocna może okazać się siatka trójpodziału. Jeśli w idealnej prezentacji przeszkadzają Ci niektóre elementy w scenie, użyj funkcji Ukryj element. Dzięki temu z łatwością pokażesz wybrane walory projektu. Staraj się pokazać kluczowe sektory pomieszczenia. Czasem jednak warto dodać kilka ujęć detali lub wyposażenia. Ujęcie pod kątem 45 stopni również jest jak najbardziej prawidłowe. Przejdźmy do najprzyjemniejszego etapu projektu, jakim jest wizualizacja. Ustawmy wysoką jakość trybu pracy rendera. Na co dzień rozdzielczość HD będzie wystarczająca. Jeśli jednak potrzebujesz lepszej szczegółowości wizualizacji, wybierz rozdzielczość 4K. Włączmy render, powiększmy okno podglądu i zacznijmy zabawę. Dzięki ścieżce ustawień, jaką dziś przeszliśmy, ustawienie tonacji barwnych i filtra będzie przyjemnością. Pokażę na losowo wybranych filtrach, jak łatwo ustawić wizualizację nawet na filtrach wyglądających na pierwszy rzut oka na za jasny lub zbyt kolorowy. Jeśli wybrany filtr jest startowo bardzo jasny, zacznij od zmniejszenia ekspozycji i gammy. Kontrast i nasycenie barw ustaw wedle własnych upodobań. Balansem bieli postaraj się wyregulować neutralny biały kolor.
Pamiętaj, aby zachować atmosferę tonalną pomieszczenia. Używając dowolnie wybranego filtra, jesteśmy w stanie ustawić rewelacyjne i klimatyczne wizualizacje. Ja wybiorę dziś filtr standard, aby pokazać potencjał podstawowych ustawień. Szybka korekta tonacji barwnych, odrobina redukcji jasności. I to wszystko. Jak widzisz, wystarczy kilka poprawek, aby render wyglądał dużo lepiej. Zobaczmy, jak wstępnie prezentują się nasze ujęcia. Dobrze ustawione oświetlenie, materiały, ale również techniczne przygotowanie projektu przyspiesza pracę i daje dużo lepsze rezultaty. Pamiętaj, że każdy detal ma znaczenie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj znać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.